i wsadzili mnie do worka z schizofrenia. Budzisz się wyczerpany, choć kroku nie zrobiłeś dziś. Jesteś jak mały porzucony miś, bez oka, bez ucha, bez ręki. Gdybyś chociaż puchatkiem był, może zjawiłby się Krzyś z baryłką miodu na twoje łzy, z gotową receptą jak żyć. Witam Was dzisiaj w drodze przez bieguny. Naszym gościem jest dzisiaj Monika Biała. Cześć Monika. Cześć Szymon, witam Cię bardzo serdecznie. Co Cię w ogóle tutaj sprowadza? Dla kogo tutaj przyszłaś? No, chciałabym się podzielić z moimi osobistymi doświadczeniami, bo wiem, że wiele osób milczy na temat kryzysu choroby psychicznej, z którym ja się też miałam okazję spotkać, bo jestem osobą chorującą, ale w remisji już od 10 lat. Wiele osób się wstydzi, nie wie, gdzie szukać pomocy. Mam nadzieję, że dzisiaj o tym porozmawiamy, o moich doświadczeniach i o tym, jak można sobie poradzić z tym wszystkim. Bo u mnie już jest teraz od 10 lat jest dobrze, no może nie od 10, bo 10 lat temu były 2 kryzysy. Jestem osobą chorującą na ostre, przemijające stany psychotyczne z objawami schizofrenii. Taką miałam diagnozę pierwszą. Potem był drugi epizod, no i wsadzili mnie do worka z nazwą schizofrenia. Na początku dziwne słowo dla mnie, przerażające. Nie wiedziałam, co z tym mam zrobić, bo u nas w rodzinie nie było do tej pory osób chorujących, bo teraz już są 2. Także gdzieś to genetycznie mogło się tam zadziać. A zaczęło się całkiem niewinnie, bo były problemy ze snem, jakiś niepokój, potem uczucie, że coś się dzieje poza moimi plecami. Z czasem doszły głosy i przekonanie, że ktoś mnie śledzi. To był taki jeden wielki chaos, ale w bardzo szybkim tempie, bo w ciągu 3 dni tak naprawdę stało się to już bardzo, bardzo ostro. Nie wiedziałam, co jest prawdą, a co nie jest prawdą. I w zaledwie 3 dni znalazłam się w szpitalu psychiatrycznym i spędziłam tam miesiąc czasu. Potem było pół roku przerwy, brałam lekarstwa przepisane przez lekarza psychiatrę, ale uznałam, że już jest dobrze. I nikt w tym szpitalu psychiatrycznym, jakby to było takie oczywiste dla mnie, no nie było. Nie powiedział mi, że to jest choroba do końca życia. Ja przerwałam leczenie sama. Potem w krótkim czasie był drugi epizod. Drugi, ale już wiedziałam gdzieś podświadomie, bo to świadomie się nie da, albo ja nie umiem, jedna z tych 2 rzeczy. Gdzieś czułam potrzebę pójścia znowu do szpitala, bo znowu zaczęłam słyszeć głosy i mówię, oj, coś jest nie tak. Poprosiłam rodzinę, zawieźli mnie do szpitala, chociaż też nie chcieli wierzyć, no bo tak generalnie rozmawiali ze mną normalnie, a u mnie w głowie się działo coś nie tak. Zawieźli mnie do szpitala i tam już w ciągu paru godzin znowu bardzo ostro poszło. Przyjęli mnie na oddział znowu kolejny miesiąc czasu. Też tytułem wstępu powiem, że mam rodzinę, mam męża, mam 3 dzieci, wspaniałe 3 córy, już 2 dorosłe, 1 u progu dorosłości. Mieszkam też z rodzicami, oni też to ciężko przeżyli, cała rodzina bardzo ciężko przeżyła, ale najbardziej oni mi pomogli, chociaż nie wiedzieli, jak z tym walczyć, jak mi w tym pomóc, ale gdzieś intuicyjnie wspierali mnie swoją obecnością, dobrym słowem, takim zrozumieniem sytuacji, już troszeczkę później też zrozumieniem takim właśnie, że ja się przez 2 lata po tych 2 epizodach do nikogo praktycznie nie odzywałam. Miałam swój świat, byłam zamknięta, uważałam w środku wewnętrznie, że jestem nikomu niepotrzebna, że tak naprawdę
nikt na mnie nie czeka, na to, żebym ja się w ogóle odezwała, że to jest wszystko takie kurtuazyjne. No, taki był mój świat ówczesny. 2 lata, mówię, było w milczeniu. Odpowiadałam tylko tak zdawkowo, tak, nie wiem. I to było wszystko, takie zubożenie myśli zupełne. Droga przez bieguny, raz wszystko na biało, raz wszystko na czarno. Czułam, że nie mam przyszłości. Droga do zdrowienia była długa i wyboista. Droga przez bieguny, raz by wszystko się chciało, raz wszystko na marne. Byli też ludzie oczywiście, którzy się odwrócili ode mnie. Jak wyglądało może życie z chorobą? No, były te halucynacje, były urojenia, lęki, wycofanie z kontaktów. Dlatego trafiłam do szpitala. Była też depresja przedtem, też taka płaczliwość, stany depresyjne. Leki były naprawdę potrzebne, ale niosły skutki uboczne, bo ja bardzo dużo spałam po tych lekach. Przez jakieś kilka lat nie pracowałam po tym zdarzeniu. Byłam zamknięta w sobie, czułam, że nie mam przyszłości. I ludzie właśnie z rodziny, przyjaciele, których też serdecznie pozdrawiam, bardzo, bardzo mogłam na nich liczyć, wspierali mnie, chociaż byli bardzo zdziwieni, że się w ogóle u mnie coś takiego zadziało. Byli też ludzie oczywiście, którzy się odwrócili ode mnie, stygmatyzowali mnie i to, co się podziało, ale też nie mam im tego za złe, po prostu to jest nieświadomość ludzi, którzy nie mieli styczności do tej pory, żyją w takim przekonaniu schematycznym, że schizofrenia to jest coś złego, coś, że wyjdę z siekierą i coś tam porobię, tak? No nie wiem, takie są zakodowane stereotypy w ludziach. Na bazie mojej choroby po kilku latach zrobiłam kurs asystenta zdrowienia w Krakowie w Stowarzyszeniu Otwórzcie Drzwi. To mi też pomogło w procesie zdrowienia. Poznałam tam fajnych ludzi, których ty również miałeś okazję już poznać, Szymonie, bo też kilkoro z tych osób, chyba Liska też udzielała wywiadu, tutaj tak kojarzę. Tak. Serdecznie pozdrawiam Liskę. Z Mikołajem robiliśmy kurs wspólnie również, to jest mój kolega tutaj, z którym, no tutaj na terenie właśnie, gdzie mieszkam, też mamy kontakt stały. Też jest asystentem zdrowienia, też bardzo pomaga, taki pomocny, bardzo, bardzo dobra duszyczka. No i ci ludzie też mnie bardzo motywują do działania. Wszyscy ludzie, tak, których teraz spotykam. Mówię otwarcie o mojej chorobie. Przed nikim nie zatajam tego. Droga do zdrowienia była długa i wyboista. Ważna jest w tym wszystkim nadzieja, sens i relacje z drugim człowiekiem. Zaufanie do lekarza, szczerość na terapii, cierpliwość do siebie i do innych ludzi, bo to jest też ważne. Taka świadomość, że kryzys to nie jest koniec świata, ale początek nowej drogi. Tak to można sobie wytłumaczyć, żeby się zmotywować do dalszego działania. Ale poczekaj, przerwę ci. No bo to z dzisiejszej perspektywy to mówisz, ale czy wtedy, jak byłaś w samym środku kryzysu, miałaś możliwość tak myśleć? Wtedy było bardzo ciężko tak myśleć. Dlatego mówię, że praca na terapii jest bardzo ważna, z lekarzami, z terapeutami, z psychologiem, z psychiatrą. Ja u tych wszystkich osób byłam i każda z nich mi pomogła na swój sposób, bo to jest indywidualne leczenia.
Teraz z tej perspektywy mogę powiedzieć, że już jest bardzo dobrze, tak? Ale no wtedy było bardzo, bardzo źle. Tak jak wspomniałam, no 2 lata się nie odzywałam prawie do nikogo. I dopiero potem małymi kroczkami jakby doszłam do tego momentu, gdzie jestem teraz, czyli była praca własna, dużo przemyśleń na ten temat, dużo pomocy ze strony rodziny, którzy mi też tłumaczyli: słuchaj Monika, nie przejmuj się, bo my jesteśmy dla ciebie wsparciem. Nie musisz się martwić o tych, którzy odeszli, ale popatrz, my tu jesteśmy dla ciebie i z tobą. I to były takie mocne, ważne dla mnie słowa w tamtym czasie i teraz też one jeszcze siedzą w środku, że naprawdę no dużo wdzięczności dla rodziny i dla przyjaciół. Na czym polegały te halucynacje, urojenia? Na przykład wyglądało to w ten sposób, że słyszałam głosy płynące z radia, z telewizji, które mówiły raczej nieprzyjemne rzeczy, że będzie coś złego, tak w sensie katastroficznym, że jakaś złe rzeczy się podzieją, że no nie wiem. Też było dużo wizji takich związanych z duchowością, z religijnością, maryjne objawienia, jakby takie czułam, że coś takiego się dzieje wokół mnie, ale to raczej było w tą niedobrą stronę. Ja się czułam przerażona w środku, naprawdę byłam tak zestresowana, tak przerażona bardzo tym, co słyszałam, że to potęgowało stres i lęki i było bardzo ciężko, jak już w szpitalu ta osłonka spadła, tej schizofrenii, tej halucynacji, to już minęło, było mi ciężko najbardziej wybaczyć sobie głupoty, których narobiłam podczas tego epizodu, jednego czy drugiego, bo to było bardzo publiczne moje chorowanie. Ja przez 2 lata byłam sołtysem, 15 lat byłam w Radzie Rodziców przewodniczącą, czy tam, no może nie przewodniczącą, ale tam działałam w Radzie Rodziców u moich dzieci. To się zadziało wszystko w tym czasie. Także bardzo publicznie zachorowałam. Poszłam, tak z przykładu powiem, no jakie głupotki zrobiłam. Poszłam do kościoła i chciałam zabrać księdzu mikrofon w czasie mszy. To było szokiem dla całej społeczności, dla mnie również. Ja sobie nie umiałam potem wybaczyć tych rzeczy, które narobiłam. Takich, mówię, no jak ja mogłam w ogóle? To było do mnie bardzo niepodobne. Zawsze byłam spokojna, wyważona. Starałam się nie robić krzywdy nikomu. A tutaj zupełnie odwrót o 180 stopni i takie no, ciężkie przeżycia. Ciężkie, naprawdę. I pomógł mi jeden terapeuta, który powiedział, że nie dam rady tego rozgraniczyć, co było prawdą w tych halucynacjach, w urojeniach, a co było fikcją. I muszę zapomnieć wszystko. Zacząć od nowa budować swoją teraźniejszość i przyszłość. To było bardzo cenne zdanie, które wypowiedział ten pan. I bardzo jestem mu za to wdzięczna, bo to do mnie dotarło. Ale jak to rozumiesz? Co to znaczy zapomnieć? Nie starać się rozgraniczyć, co było prawdą, a co było halucynacją czy urojeniem. I co to Bo daje? tego się nie da zrobić. Ja nie byłam w stanie powiedzieć, czy to, co mi się wydawało, to się stało naprawdę, czy to było moje wyobrażenie chorego umysłu w tamtym czasie. To było ciężkie. To mnie zajmowało bardzo dużo czasu nad tym właśnie rozkminianiem, co było prawdą. Nie wiedziałam tego.
Umierałeś nie jeden raz, chociaż to banalnie brzmi. Pragnąłeś, by ucieczką były sny, nie chciały cię koić nigdy. Taki ból brzucha czuję. Powstawałeś, więc chyba ktoś czuwał, byś nie opadł z sił, byś jeszcze kiedyś miód i wino pił, na zgodę na wieczną pamiątkę. No to budzi we mnie taki jakiś ból, którym się też podzielę z wami. To jest, to jest mi bliskie mi doświadczenie, bo ja mając urojenia, zwłaszcza te pierwsze, podczas tej pierwszej psychozy we Włoszech, takiej ostrej, to podczas takiej misji ewangelizacyjnej to też było bardzo nacechowane religijnie i potem przez lata się zastanawiałem, co z tego było rzeczywistością, a co z tego było już moją wyobraźnią wykrzywioną. I nawet pytałem, potem szukałem odpowiedzi u ludzi z tamtego czasu, u świadków, którzy czy widzieli danego człowieka. Trudno było dociec, bo to, co było dla mnie bardzo ważne, to dla nich nie było istotne, więc oni tego nie pamiętali na przykład. Więc ja się cały czas boksowałem z tym i powiem szczerze, że jak teraz o tym opowiadasz, to taki ból brzucha czuję, że jakby, że to cały czas we mnie pracuje. Że to nie jest tak, że mam to zupełnie zostawione z tyłu i że poszedłem, że to jednak to są doświadczenia, które zostawiają piętno i to chyba po prostu tylko jakaś nadzwyczajna łaska może sprawić, no i na pewno jakaś praca nad sobą, ale chyba nie każdemu jest dane zupełnie się z tym jakoś uporać. No i pojechaliśmy z żoną po ślubie, w podróż poślubną do Triestu właśnie, gdzie ja spędziłem 5 lat życia i tam miałem tę pierwszą, znaczy nie w Trieście, ale we Włoszech niedaleko miałem tę pierwszą ostrą psychozę i pojechaliśmy tam. Ja po prostu się bardzo bałem tam pojechać, ale równocześnie bardzo tego potrzebowałem. Pojechaliśmy w tamto miejsce, do tamtego miasteczka i ja po prostu poszedłem tam w te miejsca, gdzie ja robiłem różne właśnie ekscentryczne rzeczy, które mnie też upokorzyły mocno. I się strasznie bałem, że ktoś mnie rozpozna. A moja żona się śmiała, że człowieku, minęło 7 lat, kto cię tam rozpozna? Nikt nie. A ja po prostu miałem tak silne przekonanie, że to jest właśnie jakaś. To było tak mocne doznanie wtedy, że tak jakby cała rzeczywistość się kręciła w tej mojej głowie. A po prostu no, rzeczywistość jest taka, że to było. Nawet jeżeli były konkretne osoby, konkretne, nie wiem, wydarzenia, to jednak to wszystko było wykrzywione przez moją taką niezdrową i religijność, no i psychikę po prostu. Ale w każdym razie, to puentując, bardzo mi to pomogło, że się skonfrontowałem z tamtymi miejscami. To mnie jakoś uwolniło, bo ja po prostu się bałem po prostu. Cały czas się bałem tam wrócić. Miałem z tyłu głowy, że kurczę, nigdy tam nie jestem w stanie tam już pojechać. A teraz mam tak, że nie chcę tam wracać, bo już to uważam, że to jest zamknięty rozdział, ale już nie mam tego lęku. Takiego po prostu takiego lęku, takiego cały czas wstydu, który mnie po prostu blokuje. Też w innych rzeczach, żeby dzisiaj tu i teraz być no, zadowolonym i właśnie nie myśleć o tym, tylko iść do przodu. Tak, tak. Było duże poczucie wstydu u mnie również, bo nie wszystkie rzeczy wyglądały tak
tak ładnie, to robiłam naprawdę rzeczy, których się wstydzę dzisiaj, ale już nie odczuwam tego wstydu w ten sposób, że on siedzi we mnie i sprawia mi ból. Już nie. Mhm. Okej. A powiedz, co, no bo rozumiem, że nie spodziewałaś się tego. Było to jak grom z jasnego nieba, powiedzmy. W ciągu 3 dni zmieniło się zupełnie, diametralnie moje życie. Bo ta depresja była może chwilę wcześniej, jakiś tydzień się pojawiła wcześniej czy 2, ale takie ostre stany halucynacji, urojeń, lęków 3 dni, naprawdę. Ja celowo nie będę pytał o to, jaka jest przyczyna. Zostawmy to Panu Bogu. Trudno, ja mogę troszeczkę tutaj o tym też powiedzieć, No. bo przyczyna dużo stresu, mało Mhm. snu, nieregularny sen, który jest ważny. E, dużo stresu na pewno było, bo miałam ileś tam zajęć w ciągu dnia, już grafiki sobie robiłam, żeby wszystko podpinać od początku do końca. Małe dzieci, 2 prace, jeszcze nauka. Bardzo dużo. Kobieta sukcesu. No nie Jestem sukcesu. kobieta pracująca. Można było to tak określić, aczkolwiek ja miałam takie poczucie, że ja muszę wszystkim naraz pomóc. Mhm. Zostawiając siebie gdzieś na boku, tak gdzieś, wiesz, wciśniętą w kącik, że ja jestem stworzona do pomagania, ale to tak naprawdę pomagać należy najpierw zadbać o siebie, a dopiero pomagać innym, bo tak się nie da na dłuższą metę. Czy był jakiś przełom w tym kryzysie? Taki przełom, gdzie zaczęłam już zdrowieć, na pewno mi bardzo pomógł kurs asystenta zdrowienia. Tam w ciągu 2 czy 3 miesięcy, już teraz nie pamiętam dokładnie, bardzo intensywnego kursu pracowaliśmy stopniowo nad naszą drogą do zdrowienia, jak to wszystko wyglądało po kolei. To mi się ładnie usystematyzowało. Trochę wróciłam do przyszłości, troszeczkę skonfrontowałam się z tym, co jest teraz i to, co chciałabym osiągnąć w przyszłości. Że to moje chorowanie to jest nie jakaś kara, nie jakiś coś złego, ale to jest zasób, z którego mogę skorzystać i teraz pomagać komuś, chociaż jakby jednej osobie pomóc. Naprawdę to już jest duży krok milowy dla tej jednej osoby, która zazna czegoś pozytywnego, na którą mogę wpłynąć moim doświadczeniem. To jest dla mnie taka wartość na plus teraz. Ja już się nie czuję nie czuję się źle, tylko właśnie czuję się, że to jest mój zasób. Tak, to moje doświadczenie to nie jest nic złego. To jest właśnie pozytywne, tak? A jak ty to w ogóle zniosłaś? Bo ja też robiłem kurs asystenta zdrowienia, będąc w depresji i nie dokończyłem tego kursu, bo to jest bardzo intensywna, żmudna praca, też taka emocjonalnie wyczerpująca, bo ma się do czynienia z różnymi ludźmi, otwiera się właściwie przed nieznajomymi, duże jakieś rany, jakieś swoją historię. I powiedz, jak ty w ogóle to w takim stanie, co cię tam przytrzymało i co sprawiło, że dokończyłaś? Przetrwałam ten kurs, dlatego że mam w sobie taką ciekawość świata i też to mi tak, i ciekawość ludzi, ich doświadczeń. I właśnie jak ja wysłuchiwałam tych historii innych osób, chorujących, cierpiących, którzy też nie do końca mieli przepracowane te rany swoje, pomyślałam sobie wtedy tak, że ja nie jestem zostawiona sama sobie, bo jest więcej takich osób. To mi dało taką siłę do pracy nad sobą, do czytania książek psychologicznych. Rozpoczęłam teraz studia psychologiczne, jestem na 1. roku, kończę psychologię we Wrocławiu, także
też to mnie zmotywowało do szukania, bo to tak nadal jest takie troszeczkę szukanie dróg, znaczy takich co można jeszcze zrobić, czego jeszcze nie wiem o tej chorobie, w jakiś podniesienia swoich kwalifikacji, żeby pomagać innym. Nie zamierzam pracować zawodowo jako psycholog czy psychoterapeuta, ale to jest dla mnie, dla mojej własnej dla mojego własnego samorozwoju. No co jeszcze mogę tutaj dodać? Rzadko miewam gorsze dni, bo i teraz nie wiem, czy to jest po prostu kwestia tego, że wiem, jak sobie z nimi radzić i w zarzewiu już nie daje się rozwinąć temu złemu samopoczuciu. Może to tak. Na przestrzeni lat naprawdę to było na palcach, można policzyć te gorsze dni. Ale też było, jak już się zadziało, to już było bardzo źle. Ale wtedy wiedziałam, jak postąpić, do kogo się zgłosić, gdzie to przegadać, gdzie to przerobić. I się udawało z tego wyjść dosyć szybko. I do kogo się zgłaszałaś? Przede wszystkim to mi się na przykład jedna taka sytuacja bardzo mocno teraz przypomina. Obejrzałam film, który mocno mnie poruszył do głębi, taki czuły punkt uderzył. I zaczęłam płakać na tym filmie. Dostałam takiej deprechy, takiego nagłej zmiany nastroju. Bardzo się obniżył ten nastrój. Ja na tym filmie on pokazywał jakąś rodzinę, która się wplątała, tam ten syn był jakimś narkomanem, ale i ta rodzina mu bardzo pomagała. I teraz to mi się tak skojarzyło troszeczkę z moją historią. I poszłam w tej nocy, bo to była noc, obudziłam córkę najstarszą. Mówię, słuchaj, mówię, taka jest sytuacja i taka. No, ona miała już 16 lat, także no, mówi, mamo, o co chodzi? Wysłuchała mnie, poszliśmy, obudziłam męża, też mnie wysłuchał, utulił. Jakie to są ważne gesty, takie drobne, ale że masz wsparcie po prostu, naprawdę możesz liczyć na te najważniejsze osoby, które są obok ciebie. Za kilka dni byłam już u lekarza, przegadałam sprawę z panią psycholog, z psychiatrą. Nie trzeba było nic w lekach zmieniać, bo pocieszyły mnie i tak fajnie też, że ja sama zadziałałam w danym momencie szybciutko. Wiedziałam, czego mi potrzeba. Wiedziałam, że potrzeba mi tego przytulenia, tego wsparcia słownego. I szybciutko wyszłam. To było tam dzień, 2 i już było dobrze. Miałaś takie okresy, że odstawiałaś leki? Tylko na początku, za pierwszym razem. Za pierwszym razem, tak jak mówiłam, bo miałam 2 epizody, odstawiłam leki, bo myślałam, że nie potrzebuję już tych lekarstw i że to nie jest choroba, która do końca życia ze mną będzie. Ale potem za drugim razem któryś z lekarzy mi uświadomił, że tak będzie to nawracało, jeżeli nie będę brała lekarstwa, tak? Teraz jestem na jakiejś podtrzymującej dawce takiej minimalnej, która w ogóle nie czuję, żeby mi w jakikolwiek sposób zmieniała sposób myślenia, czy ograniczała mnie jakoś, ani nie jestem senna, ani nie jestem nadpobudliwa. Po prostu dawka jest dobrana odpowiednio przez wiele lat, nie mam żadnych zmian, ale to jest ważne, żeby stymulować te obszary w mózgu, które zostały gdzieś tam właśnie zachwiane. No bo jak lekarze już mówili, że 3. epizod mógłby się nie skończyć tak pozytywnie, nie? To też takie troszeczkę jest. No, groźba wisząca w powietrzu, ale pilnuję tego bardzo. Odstawiłam raz leki i 2 miesiące i miałam nowy epizod, także już teraz tego nie robię. Droga przez bieguny, raz ogień co pali, raz pod wodą toniesz. Wzmocniło się moje małżeństwo.
Droga przez bieguny, raz jesteś na fali, raz wszystko stracone. Można z tego kryzysu wyjść. Droga przez bieguny, już bliżej do siebie, a przecież wciąż idziesz. Chcę pokazać, że można żyć dalej normalnie. Droga przez bieguny, jak patrzeć przed siebie, jak patrzeć i widzieć. Nie zapominaj o sobie. A co ci dzisiaj daje nadzieję? Uwielbiam kontakt z ludźmi. To odkryłam dosyć późno, bo tak właśnie chyba po tym epizodzie schizofrenicznym, psychotycznym, że bardzo, ale to bardzo potrzebuję kontaktu z ludźmi. Ale takimi pozytywnymi, tak jak ja się czuję, tak i tymi pozytywnymi właśnie, takiej interakcji potrzebuję z drugim człowiekiem. Przez to staram się otwierać na ludzi, więcej z nimi rozmawiam, mam szerokie grono znajomych, przyjaciół, kolegów, koleżanek. Tutaj abstrahuję, bo to nie o rodzinę chodzi, o tych ludzi takich właśnie czasami przypadkowo, a nie przypadkowo spotkanych, bo uważam, że nie ma przypadków zupełnie w życiu, tylko coś się dzieje po coś. Więc każdy człowiek postawiony na mojej drodze wnosi jakąś wartość do mojego życia i mam nadzieję, że ja również do życia tego człowieka. To mi daje motywację, taką siłę napędową do życia po prostu. A co jest taką perłą, którą nosisz w sobie taką pamiątką, czy jakiegoś daru z tego całego okresu chorowania i zdrowienia? Trudne pytanie. Jednej rzeczy mi ciężko wybrać perełkę. Ale chyba najbardziej się cieszę, że wzmocniło się moje małżeństwo. Bo ciężki czas mieliśmy, mąż też się zastanawiał, co dalej, bo nie wiedział, jak to wszystko będzie wyglądało, czy ja wyjdę z tego, czy nie wyjdę. Tą perełką moją to bardzo Ci dziękuję, mój mężu, że ze mną jesteś do dzisiaj. Mam nadzieję, Pozdrawiamy. Pozdrawiamy męża, tak. On jest moją perełką. Mhm. Super. No też się nacierpiał na pewno. Tak, na pewno tak. Jeszcze jakbyś mogła powiedzieć słowo do siebie samej. Dzisiaj, teraz. Ej. Do siebie samej. Czyli tak, Monika, opiekuj się sobą, ucz się, ciesz się ludźmi, życiem z nimi, pomagaj, bądź dla nich, ale nie zapominaj o sobie. Chciałabyś coś dodać jeszcze do tej naszej rozmowy? No, dziękuję wszystkim, którzy wytrwali oglądając nasze tutaj nagranie. Mam nadzieję, że chociaż jednej osobie uda się wyciągnąć z tego wywiadu coś dla siebie, jakąś chociaż myśl przewodnią, może jakąś drobną rzecz. Bardzo bym się cieszyła, gdyby chociaż jedną osobę zainspirować do działania, do pracy nad sobą, do walki o szczęście. Chcę pokazać, że można żyć dalej normalnie, pracować, kochać, ale trzeba szukać wsparcia, mówić o tym, co się przeżywa, otwarcie, nie bać się. To jest takie moje przesłanie tutaj, które chciałabym do ludzi właśnie przekazać, że można z tego kryzysu wyjść. Amen. To Amen. była droga przez bieguny. Naszym gościem była Monika Biała. Dzięki Monika, że się podzieliłaś. Ja się nazywam Szymon Królikiewicz.
i do zobaczenia w następnym odcinku. Droga przez bieguny, już bliżej do siebie, a przecież wciąż idzie.